prawie 2 miesięcy podróżujemy naszym własnoręcznie zbudowanym campervanem po Maroku. Dzisiaj chcemy pokazać Ci, że van life to nie tylko piękne widoki, Ale też wieczne zarządzanie chaosem, zwłaszcza kiedy nagromadzą Ci się obowiązki, które odkładasz od dłuższego czasu. Jesteśmy Alicja i Bartek. a to jest nasz tydzień na nieogarze. Idziemy ogarnąć internet, bo nie mogliśmy opłacić przez internet naszej faktury i idziemy ogarnąć gaz. Także dzisiaj zabieramy Was ze sobą na taki dzień organizacyjny w wanie. Odkładaliśmy to bardzo długo, ale chyba w końcu trzeba to załatwić, a potem zobaczymy. To co wybierasz, kochanie? Co piękno zamówiłaś, powiedz? Zapiekankę, która ma w sobie frytki, mięso i ser i to generalnie tyle. Ale już mam trochę dosyć takosów, więc to będzie miła odmiana. I piję też napój jabłkowy gazowany, jest spoko. Ja miałem chęć na shawarmę dzisiaj, ale okazało się, że nie ma, bo już skończyli na dziś, więc wziąłem sobie znowu takosa. Ja się nie zmęczę chyba takosami. Mógłbym jeść w kółko. Wow. Pierwsze wrażenia dajesz. Dobre. Takosek klasycznie, wyborny. Ja jem coś bardzo ciekawego. To jest zapiekanka z frytkami, makaronem, serem i mięsem. Czasami są i frytki, i makaron, czasami są tylko frytki. Brzmi to jak dziwne połączenie. To się wszystko tak dobrze łączy, że ja w ogóle to uwielbiam. I kosztowało to 12 zł, że malutko. Spory bonus tego, że stanęliśmy tak blisko tego miejsca, jest taki, że mogę przejść dosłownie 3 kroki i wziąć pudełko na resztę jedzenia, bo nie dojedliśmy. Jak zwykle jedzenie na wynos. Nie jestem w stanie dokończyć. Ale dostaliśmy w ogóle cukiereczki. Jak pralineczka? Idę teraz do sklepiku, który jest dosłownie naprzeciwko naszych drzwi, żeby zapytać pana, czy może mi sprzedać reduktor do butli gazowej, żebyśmy mogli podłączyć ją do naszej kuchenki. Także trzymajcie kciuki. Reduktor? 40 dirhamów. Idę szukać jeszcze butli. Ale było to zaskakująco proste. No, po prostu wszedłem do jednego miejsca i poprosiłem o to. Pan powiedział, że ja nie mam, ale po drugiej stronie ulicy pan ma i poszedłem i miał i koniec. I nie ma w ogóle problemu żadnego. To jeszcze po butle. Trzymaj kciuki. A ja dzisiaj przeżywam jakiś kryzys przebodźcowania, więc siedzę w kamperze i czekam. Także jestem bardzo wdzięczna Bartkowi za to, że po prostu stwierdził, dobra, idź do kampera, siadaj, ja to wszystko ogarnę. Butle tutaj w ogóle są na każdym kroku. W Maroku każdy sklep spożywczy, no nie każdy, ale drugi sklep spożywczy ma wystawkę przed sklepem z butlami gazowymi, więc myślę, że butla to będzie już mniejszy problem, jeszcze trzeba będzie to jakoś zamontować, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to dzisiaj będziemy mieli już nie tylko internet, ale też gaz. Udało się. Ile? 85 dirhamów. Ona jest pełna, ale nie wiem co to znaczy. 40 dirhamów reduktor i będziemy mieli znowu gaz w wanie. Ostatni punkt na liście nam został, czyli pójść na zakupy. Skoczymy do Kerfa, zrobimy zakupy, kupimy chlebek, warzywa i owoce. Coś jeszcze? A tak by the way, to jak to nagrywamy, to jest poniedziałek i wgrywa się nasz odcinek poprzedni, więc taka tam incepcja. Fajnie. Lecimy na zakupy, nie bierzemy kamery ze sobą, dlatego że w Carrefourze raczej nie pozwalają nam nagrywać. Nie powiemy wam, co kupiliśmy, jak wrócimy. Także do później. Cebulę, pomarańcze, cukinie, ogórki, imbir, pomidory, mandarynki, więcej mandarynek, różowego ziemniaka, nie będę wyjmował, bo jest z ziemi, zwykłe ziemniaki, chipsy, wafelki, ciastka i złote rodzynki. To były nasze zakupy na dzisiaj. Teraz ja zabieram się za naprawę naszego gazu, więc lecimy i sprawdzamy. Kącik techniczny, moi drodzy. Okej, wyciągnąłem naszą butlę, naszego gazbanka i już myślałem, że sprawa będzie dużo prostsza niż mogłaby się wydawać, bo to wejście jest prawie że identyczne. To, które my mamy w naszej butli i to, które jest w tej butli, mają tą samą nakrętkę, ale troszeczkę inną końcówkę, bo w tym wystaje taki jakby dzędzelek, a w tym wystaje bardziej dzióbek, że tak to nazwę. Więc muszę zmienić reduktor na ten, którego oni tutaj używają i podłączyć ich reduktor. Wygląda na to, że nie jest tak źle. Wymieniłem nasz reduktor, podłączyłem do butli, jeszcze muszę to skręcić i przetestować i to w zasadzie będzie tyle. Myślałem, że tu będzie więcej roboty. Trzymajcie kciuki. Dobra, wszystko połączone. Wydaje mi się, że wszystko w porządku. Nasz czujnik gazu nie pipczy. Odkręcamy butlę. Czujnik gazu dalej nie pipczy, więc nie powinno być wycieków. Bartek mnie zawołał i powiedział, kochanie, wszystko działa, wszystko jest pięknie podłączone, ale na pierwsze odpalanie chcę, żebyś stała tutaj z gaśnicą. Nie no, bezpieczeństwo jest ważne, ale trochę mnie przestraszył. 3, 2,
1. Mamy! Jest piękny niebieski płomień. Działa! Jej! Mamy gaz znowu! Nasz van wygląda obecnie jak składzik drewna. Bo na trasie zbieraliśmy drewno na ognisko. No i gdzie się trzeba zmieścić. Także w każdym wanie są teraz gałęzie. Wieczorem planujemy ognisko i oglądanie Wzgórza mają oczy przy stacji benzynowej, na której były nagrywane sceny z Wzgórza mają oczy. Kontynuujemy naszą wyprawę śladami filmów, bo teraz zaparkowaliśmy przy stacji benzynowej. Ja jestem turbo podekscytowana. Are you excited? Yeah! No dobra, zmiana planu, ponieważ właściciel terenu, na którym właśnie jesteśmy, powiedział nam, że musimy się przestawić. Więc opuszczamy to piękne miejsce i jedziemy 2 minuty dalej, ale i tak planujemy obejrzeć ten horror. No, karawana się pakuje. To taki pistacjo. Vanlife'owa lekcja na dziś. Nie we wszystkich pięknych miejscach można się zatrzymywać i spać. Czasami trzeba zmienić cudowną miejscówkę, no ale i tak chyba nie narzekamy, nie? Absolutnie nie. Liam znalazł na naszym nowym spocie kawałeczek rzeki, który zamienia się w wannę. Więc chyba zaraz ktoś będzie skakał albo biegł do wody. Zobaczymy, patrzcie na to. This is gonna be soft core. Yeah. Let's jump! Oh, Monday. I hope it's not too sticky. Znowu kazali nam się zwijać. Się przyjechała policja z jakimiś panami i powiedzieli nam, że ten obszar, na którym stanęliśmy, został sprzedany 2 tygodnie temu, więc nie możemy zostać na noc. Chociaż podobna ekipa rozmawiała z policją i z kimś jeszcze i na początku stwierdzili, że na jedną noc spoko, a potem nagle zmienili zdanie i powiedzieli, że mamy się ruszać. Podejrzewamy, że jest to dlatego, że jesteśmy tak dużą grupą i jednak przemieszczamy się w 6 kamperów i to od razu zwraca uwagę. Tak jak mówiłam wcześniej, taki jest van life, to nie tylko piękne widoki i cudowne spoty do spania. Czasami to jest przemieszczanie się z miejsca na miejsce, bo Bo nie można stać. nie można stać w danym miejscu. Pakujemy się i zaraz się zwijamy całą karawaną i jedziemy gdzie? Do kolejnego miejsca Do nad kolejnego jeziorkiem. miejsca nad jakimś jeziorkiem. Manifestujemy dobre zakończenie tego wieczoru. Trzymamy kciuki, znaczy wy trzymajcie kciuki, to znaczy to już się wydarzyło, więc tutaj nie wiem po co, ale trzymajcie kciuki. Dajcie łapkę w górę, jak chcecie, żebyśmy szczęśliwie dzisiaj spali w jednym miejscu, bez bycia przesuwanymi z miejsca na miejsce 50 000 razy. Teraz to już w ogóle są jaja, bo okazało się, że nie możemy się przestawić na miejscówkę, którą sobie znaleźliśmy w okolicy nad jeziorkiem. I zostaliśmy przekierowani przez policję do miejsca, w którym spędziliśmy ostatnie 4 noce i ostatniej nocy policjanci już bardzo mocno naciskali, żebyśmy z tamtego miejsca wyjechali. Natomiast teraz inni policjanci powiedzieli nam, że mamy pojechać tam, ponieważ to jest jedyne bezpieczne miejsce w okolicy. No więc wracamy do miejsca, z którego byliśmy wygonieni przez policję dzisiaj rano. Stawimy się tam z powrotem i zobaczymy, co dalej. No więc sytuację mamy obecnie taką, że zostaliśmy prawie że eskortowani na samą miejscówkę, na której dzisiaj śpimy. No i ten dzień był na tyle długi i na tyle męczący, że zaparkowaliśmy i w zasadzie wszyscy szybko zwinęli się do swoich vanów. Ja teraz przygotowuję nam śniadanie na jutro i zbieramy się. Jesteśmy właśnie na opuszczonej scenografii filmowej i dowiedzieliśmy się przed chwilą, że był tu kręcony bollywoodzki film. W tym miejscu spędziliśmy 2 noce z naszą ekipą i był to bardzo magiczny czas. Jednej nocy oglądaliśmy właśnie w tym miejscu Mumię. I było to niesamowite doświadczenie, bo w zasadzie jak jest tutaj ciemno, no to mamy tutaj wyciemnioną salę kinową. Jedyny problem był taki, że jest tu straszne echo i nie było praktycznie w ogóle słychać, co mówił w filmie, ale i tak sama ta sytuacja nie mieści się po prostu w głowie. Co ciekawe, jeśli chodzi o tą scenografię, to, że to jest po prostu opuszczona miejscówka nad jeziorem. To nie jest tak, że płacicie za wejście tutaj, że ktoś to kontroluje. Tutaj w tych okolicach podobno jest bardzo dużo opuszczonych scenografii,
pozostawionych tak po prostu, bo przyszła ekipa, zbudowali, nagrali film i zostawili to tak samo sobie. Niektóre z tych miejsc są atrakcją turystyczną, jak na przykład stacja benzynowa z filmu Wzgórza mają oczy, ale tutaj widocznie film nie był na tyle znany, żeby zrobić z tego atrakcję. Dzisiaj w trakcie naszego pakowania się i powolnego zbierania do wyjazdu przyjechał tutaj pan i zapytał nas, czy mamy coś na wymianę. A my w Hiszpanii wymienialiśmy nasze akumulatory, więc one z nami zostały. Co prawda nie są w idealnej kondycji, ale udało nam się je wymienić za 2 piękne bransoletki. Jesteśmy zadowoleni, więc chyba dokonaliśmy dobrego targu. Tak. I pan też był zadowolony, więc mam nadzieję, że dla niego to też jest dobry deal. A teraz po 2 nocach już czas na nas, cała ekipa już się zwinęła i pojechała w stronę Marrakeszu i my też to zrobimy, ale zanim dojedziemy do Marrakeszu, to mamy jeszcze jeden przystanek. Ponieważ jutro będziemy w Ouarzazate, mamy jeszcze jedną rzecz do załatwienia, muszę się stawić na wizytę i dostać ostatnią szczepionkę na wściekliznę. Ala miała przygodę z kotkiem, który ją złapał zębami. Czas opuścić to piękne miejsce i jedziemy dalej. I słyszę, jak mi się obijają bransoletki i jestem z nich bardzo zadowolona. Zaczynamy kolejny dzień. Właśnie wybieramy się do miasta. Będziemy jechać do miasta Ouarzazate, w którym musimy załatwić ostatnią dawkę szczepionki dla Alicji, więc zbieramy się. Jedziemy. Coś chciałeś powiedzieć? Nie, chciałam się pokazać. I zniknęła. I teraz tak, jak jest u Was podejrzenie tego, że coś Was mogło zarazić wścieklizną, to idziecie do takiej kliniki najbliższej, jaką znajdziecie. Napiszę Wam tutaj, jak to się nazywa. I jak już tam przyjdziecie, no to biorą Wasz paszport i idziecie na szczepienie. I to jest serio cały proces. Dostajecie później taką żółtą kartkę z rozpisanym schematem szczepień. No i jak widać, tutaj jest ostatnie szczepienie 6 lutego i jedziemy to załatwić i mieć to z głowy. I będę już wolnym człowiekiem. Właśnie zaparkowaliśmy i idę na ostatnią szczykawę. Nie będziemy nagrywać w środku, bo ostatnio jakoś mieliśmy kilka doświadczeń takich, że ludzie po prostu na ulicy czy w knajpce mówili, że nie chcą być nagrywani, mimo że nie byli nagrywani, więc póki co zostawiamy vana tutaj. Ale tam nie ma nic ciekawego do zobaczenia, bo to jest po prostu budynek, w którym idzie się na szczepionkę. Więc idę dać się ukłuć, a potem jedziemy do Marrakeszu. Mamy przerwę, się zatrzymaliśmy i idziemy teraz na szybko do rzeki, żeby znaleźć jakieś kryształy. Jazda. Normalny dzień podróżowania po Maroku. A tutaj, jeśli się nie mylę, kwitnie migdał. Piękne są te kwiaty. Takie właśnie rzeczy leżą sobie tutaj casualowo na wzgórzach. Tylko trzeba patrzeć, wypatrywać i szukać. No więc idę wypatrywać i później pokażemy, co znaleźliśmy. Nazbierałeś? Całą siatę. Zajebisty kamień mordo. Dobry, nie? Okej, nie ma za wiele. Jest taki... A, dobrze, że nie wpłynął. Popłynął. Co ty gadasz? Nara! Ten będzie dobry, patrz. Dobra, koniec tego. Jedziemy dalej. Musimy dojechać do Marrakeszu, zanim się ściemni. To nie musimy, ale nie chcemy jechać po górach w nocy. Więc lecimy. Whereabouts in Marrakesh are we actually going? No idea yet. But it's still over 2 hours drive, so we have time to figure it out. Trzymaliśmy się na krótką przerwę i Ala, pokaż, co tam masz. No jakby miały zaraz eksplodować. Jesteśmy bardzo wysoko w górach. Jezu, A będziemy jeszcze wyżej. Oh, you're a puppy. Robimy jeszcze przerwę. W drodze do Marrakeszu mamy przełęcz Tiszka i zatrzymaliśmy się na małą kawkę. Udało nam się wyrwać miejsca z tarasem i siadamy podziwiać widoki i pić kawę. Ta wyprawa to jeden wielki side quest. Co chwilę się zatrzymujemy, podziwiać widoki i tak jest też tym razem. Więc pokażę Wam też. Chaos jest dla nas już naturalną częścią codzienności życia w vanie. Ciężko tego uniknąć, kiedy twój dom dosłownie każdego dnia jest w innym miejscu. Wydaje mi się, że jest to totalnie tego warte, bo to, czego doświadczamy na co dzień, daje totalnie inną perspektywę na wszystkie rzeczy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej naszej perspektywy, to daj subskrypcję i wróć na kolejny odcinek już za tydzień.